Cześć, jestem Julia Juleczkownia i dzisiaj pokażę Ci 10 tipów, które naprawdę ułatwiają dzierganie na drutach. Zapraszam. Zdarzyło Ci się kiedyś zrobić próbkę, a później nie mieć pojęcia, na jakich drutach w ogóle ją zrobiłaś? Moja porada jest taka: rób sobie supełki. Ilość supełków odpowiada rozmiarowi drutów, na którym zrobiłaś daną próbkę. Tutaj mamy 6 mm. Ta próbka była robiona na drutach 3,5 mm. Mam 3 supełki tutaj, a jeden supełek jest pod koniec sznurka, więc wiem, że było to robione na drutach 3,5 mm. Jeśli Twoje nabieranie oczek jest zbyt ciasne i później na przykład nie jesteś w stanie wsunąć na nogę skarpetki lub założyć czapki, polecam Ci, nabieraj oczka na 2 druty. Wtedy Twój brzeg będzie bardziej elastyczny, a oczka także będą większe i ten pierwszy rząd, który bywa najtrudniejszy do przerobienia, stanie się o wiele łatwiejszy, kiedy te oczka będą większe. Kiedy kupujesz ręcznie barwioną włóczkę, przychodzi ona w takim precelku. Nie da się z tego dziergać, trzeba to najpierw przewinąć sobie w kulkę. Wiele z Was przewija takie precelki z pomocą rodziny lub z pomocą krzesła albo kolan lub uprawiając jakąkolwiek inną gimnastykę artystyczną, a ja Ci pokażę sposób, w jaki przewinisz ją szybko, samodzielnie. Po rozcięciu nitek pomocniczych wystarczy, że założysz sobie włóczkę w ten sposób na swoje własne dłonie. Znajdź końcówkę włóczki i zacznij skręcać motek. Tak, w ten sposób włóczka na pewno Ci się nie poplącze i jesteś w stanie całkowicie kontrolować ten proces samodzielnie. W ten sposób motek jest już przewinięty i gotowy do dziergania. Kiedy robimy wywijaną czapkę, miejsce, w którym łączyliśmy robótkę w okrążeniach, może wyglądać troszkę inaczej niż normalny ścieg, który mamy dookoła czapki. Zamiast chować to miejsce gdzieś z tyłu, ustaw je na samym przodzie czapki, zakrywając je po prostu metką. W ten sposób czapka będzie piękna z każdej strony, a metka zakryje słaby punkt naszej czapki. Żeby brzeg Twojej robótki był ładny i później ewentualnie nadawał się do zszycia, niezależnie czy dziergasz na prawej czy na lewej stronie, nitka powinna być z przodu i pierwsze oczko przekładamy bez przerobienia, oplatając jednocześnie tą nitką drut. Dalej przerabiam oczka tak, jak mi schodzą z drutu lub tak, jak idą według wzoru, niezależnie czy jest to prawa czy lewa strona. Kiedy zostaje mi ostatnie oczko, to są jakby takie 2 oczka, nasze oczko plus ten narzut. Zawsze przerabiamy je od lewej strony razem na prawo. Obracamy robótkę i postępujemy w ten sam sposób, czyli pierwsze oczko ściągamy razem z narzutem i dalej przerabiamy oczka tak, jak schodzą z drutu. W ten sposób uzyskujemy właśnie taki warkoczek na brzegu. Nie wiem, jakich drutów używasz. Ja przez wiele lat używam tylko drutów długich, czyli takich, które mają około 13 cm. W zależności, wiadomo, od firmy. Wszelkiego rodzaju więc małe obwody, jak rękawy czy dekolt, przerabiam metodą Magic Loop. Dopiero niedawno odkryłam, jak wygodne jest dzierganie na małym obwodzie. Jeżeli druty mają tylko 10 cm i razem z żyłką tworzą obwód 40 albo 50 cm, robienie czapek, dekoltów, rękawów idzie znacznie szybciej. Duże obwody, duże druty, mały obwód, krótkie druty. Warto zainwestować także w taką elastyczną żyłkę. Jest to po prostu plastikowa linka, która ma dziurkę w środku. Można ją nadziać na druty i w ten sposób szybko zrzucić oczka na przykład na rękawy. Ułatwia ona także przymierzanie robótki w trakcie dziergania lub nawet wypranie robótki, zanim jest ona skończona, jeżeli chcemy zobaczyć, jaki rozmiar wyjdzie nam po blokowaniu. Takie dodatkowe żyłki można już kupić w większości pasmaterii online. Pamiętaj o tym, żeby używać różne rodzaje igieł do różnych zadań. Igła, która ma tępy czubek, sprawdzi się na przykład do zszywania 2 kawałków dzianiny, gdzie musimy się wbijać pięknie pod całą włóczkę. Natomiast do chowania nitki najlepiej sprawdzi się ostry czubek, zwykła igła, która nadaje się także do szycia, dlatego że przy chowaniu nitek lepiej jest wbijać się igłą we włókna, dlatego że wtedy tarcie jest większe i jest mniejsze ryzyko, że nasza włóczka samoistnie lub przy praniu wysmyknie się z tego schowania. Używając drutów wymiennych na żyłce, dziergając w okrążeniach, szczerze polecam Ci na prawym drucie, czyli na drucie, który przerabia oczka, mieć ten rozmiar, który powinnaś mieć adekwatny do włóczki, na przykład 5 mm.
Natomiast na lewej dłoni załóż sobie drut o rozmiar mniejszy, czyli na przykład 4 mm w tym przypadku. Lewym drutem nie przerabiasz oczka, z lewego drutu oczka tylko spływają. Mając mniejszy obwód na lewym drucie, oczka będą bardzo płynnie schodziły z drutu i przechodziły przez te przewężenia, sprawiając, że nasze dzierganie będzie jeszcze płynniejsze i jeszcze przyjemniejsze. Mam 3 dzieci i dziergam dla nich sweterki na drutach. Kiedy robię coś dla dziecka, zawsze staram się zostawić dużo miejsca pod pachą. Tak jakbym robiła sweterek o 1 rozmiar większy. Resztki włóczki chowam do szafy i w kolejnym sezonie, kiedy sweterek już powinien być teoretycznie za mały na dziecko, pruję te najbardziej newralgiczne elementy swetra, czyli mankiety, które już mogą być zniszczone po jednym sezonie, oraz dół sweterka. Biorę włóczkę, która mi została, dorabiam 5 cm jeszcze jerseyu, do tego dopiero dodaję ściągacz i w ten sposób powiększam sweterek o 1 rozmiar w 1 dzień, nie męcząc się z robieniem kolejnego swetra. To już wszystko. Koniecznie daj mi znać w komentarzu, czy któraś z tych rad rozwaliła Ci głowę i teraz wyniesie Twoje dzierganie na jakiś inny poziom. Będzie mi bardzo miło, jeśli zasubskrybujesz mój kanał i widzimy się w kolejnych filmach. Pa!